Nasza techniczna cywilizacja rozwija się bardzo szybko. Jednak my ludzie cały czas potrzebujemy kontaktu z naturą. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Geneza lecznictwa zdrojowego w naszym mieście Inowrocławiu, można powiedzieć, to sięga czasów jeszcze rzymskich, gdy powstawały pierwsze słoneczne warzelnie soli, a w średniowieczu mamy dowód na to, że istniała łaźnia publiczna, w której być może wykorzystywano solankę, czyli zasoloną wodę. Oczywiście świadomość działalności czy walorów leczniczych tej solanki pewnie jeszcze była wtedy niewielka. Dopiero w XIX wieku, idąc też po trosze śladem Ciechocinka, wykorzystując sól, która pod Inowrocławiem zalega takim potężnym wysadem, zaczęto budować kopalnie, wydobywać tę sól, a solanka, którą także ważono w pobliskiej tutaj salinie, czyli warzelni, wykorzystywana mogła być, tak stwierdzono wówczas, do celów leczniczych. I 140 lat temu w pobliżu centrum miasta powstało uzdrowisko. Takie towarzystwo akcyjne Solanki Inowrocławskie, którego głównym animatorem był doktor praw Zygmunt Wilkoński. Zaczęto budować park solankowy, który stopniowo powiększał się aż do dzisiejszych ponad 80 hektarów i można powiedzieć, patrząc na ten park, że jest to jeden z ładniejszych w Polsce. Solanki, czyli uzdrowisko, bo tak nazywa się popularnie nasze uzdrowisko, Solanki, stały się szybko popularne nie tylko tutaj na Kujawach czy w Wielkopolsce, ale w całych ówczesnych Niemczech, gdyż tu było Cesarstwo Niemieckie, a zatem nie było tej konkurencji z Ciechocinkiem, gdyż Ciechocinek to ówcześnie inne państwo, Królestwo Polskie, a więc wpływy rosyjskie. Tutaj uzdrowisko, można powiedzieć, było elitarne. Kurhaus, czyli zakład na przykład zdrojowy, który tutaj powstał, był miejscem, w którym spotykały się elity ówczesnego Inowrocławia i wiele gości przyjezdnych. Ten status uzdrowiskowy naszego miasta, a dodać trzeba, że w latach 20. miasto nawet zmieniło nazwę na Inowrocław-Zdrój. I ten status pozostał. Okres międzywojenny już polski Inowrocław kontynuował te tradycje zdrojowe. Opiekowali się tym zdrojem kolejni prezydenci miasta, dr Krzymiński, potem Apolinary Jankowski. Nie brakowało nigdy ludzi, którzy dbali o to. I nasze solanki przetrwały przez wszystkie okresy historyczne.
najważniejszym elementem jest to, że jest to nasze naturalne środowisko, stamtąd się wywodzimy. I to, że żyjemy w świecie zurbanizowanym, jest pewną sytuacją wyjątkową dla nas. Wyjątkową pod wieloma względami, ale przede wszystkim sytuacją obciążającą. Zgiełk, pośpiech, mnóstwo informacji, które musimy przetwarzać, mnóstwo niebezpieczeństw powoduje to, że funkcjonujemy w stanie wielkiego napięcia. Powoduje to szybkie zmęczenie, pojawianie się chorób cywilizacyjnych, pojawianie się różnego rodzaju objawów o charakterze psychosomatycznym. W związku z tym środowisko naturalne, jak sama nazwa wskazuje, jest tym, z którego się wywodzimy i dla naszego zdrowia psychicznego, ale również zdrowia fizycznego warto jest poświęcić trochę czasu w życiu na kontakt. Co jakiś czas taka sytuacja pozwoli nam odetchnąć od życia codziennego. Wtedy dziwimy się temu, że jest taka cisza, że widzimy wyżej, dalej, głębiej, czujemy się zrelaksowani. To są najważniejsze elementy związane z naturą. Tempo życia jest niezwykle wysokie. Jesteśmy bombardowani tysiącami informacji. Oczekuje się od nas podejmowania szybkich, dobrych i efektywnych decyzji. Taki stan, w którym my funkcjonujemy, jest to takie funkcjonowanie na podwyższonych obrotach. To powoduje, mówiąc wprost, szybsze zużywanie się naszego organizmu, i tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej. W związku z tym, pomimo tego, że realnie wiek życia człowieka się wydłużył, komfort jego życia wcale się nie poprawił. W związku z tym dobrze jest co jakiś czas odetchnąć, odpocząć, zdystansować się, po prostu odpuścić. Znajdujemy się na Nizinie Ciechocińskiej, której skarbem są solanki. Historia tego miejsca zaczyna się od potrzeby soli, poszukiwania soli tak bardzo potrzebnej w wieku XVIII w Królestwie Polskim. Kiedy w 1824 roku zaczęto budować fabrykę soli stężniami i warzelnią, szybko okazało się, że ważniejsze znaczenie mają może solanki o mniejszej zawartości soli, ale służące do leczenia. Umownie przyjmujemy rok 1836 jako początek uzdrowiska. Tu niedaleko stąd stała karczma i właściciel wybudował pierwsze łazienki, a więc obiekt, w którym były wanny i można było zażywać kąpieli solankowych. Ale zapiski z lat 20. wskazują, że do Ciechocinka przyjeżdżały dzieci arystokracji. Przyjeżdżała tu księżna Drucka-Lubecka oraz hrabina Plater. Zażywały kąpieli, leczyły swoje dzieci. Zaczęto budować całą infrastrukturę uzdrowiskową. Pensjonaty, łazienki, gabinety zabiegowe. Zaczęto także upiększać tę miejscowość, co widać wokoło. Fontanny, zieleń, rabaty, kwiaty. To wszystko składa się na uzdrowisko, jakim jest Ciechocinek, perła uzdrowisk polskich.
naszej codziennej aktywności warto poświęcić chwilę czasu, idąc do pracy, na zakupy, załatwiając coś, by wybrać trasę spacerem, nie samochodem i gdzieś tam, przepraszam za określenie, zahaczyć o skwer, las, znaleźć 5 minut, bo nie dłużej, by usiąść na ławce i w takiej ciszy, w trochę innym środowisku pokontemplować tą naszą naturę. Wtedy możemy zobaczyć ptaki, bo nawet w takim mieście jak Toruń, w Śródmieściu mamy takie miejsca, gdzie możemy zobaczyć rzadkie ptaki, zwierzęta. Daje to taką możliwość odskoczni. Oczywiście jest to pewnego rodzaju substytut, bo inną rzeczą jest spędzenie na przykład 3 dni i nocy w Borach Tucholskich. Natomiast myślę, że zawsze warto poświęcić trochę czasu dla siebie, bo to się po prostu opłaca. Ludzie młodzi myślą, że zawsze będą w pełni sprawni, że zawsze będą mieli tyle samo siły i funkcjonują na podwyższonych obrotach. Oni jakby to życie zagarniają dla siebie. Potem następuje taki moment w życiu człowieka, kiedy powinien zwolnić. Kiedy powinien zwolnić, powinien jakby zadbać o siebie, między innymi poprzez kontakt z naturą, chociaż raz na jakiś czas. Czasami wydaje nam się, że biegnąc albo jadąc bardzo szybko na rowerze, biegnąc kilkanaście kilometrów dziennie, przejeżdżając kilkadziesiąt kilometrów, że to jest to samo, co taki kontakt z naturą. Uważam, że powinniśmy spacerować, poruszać się wolno i wtedy naprawdę więcej widzimy. Nie tak jak na co dzień, widzimy coś na poziomie naszego wzroku, naszych oczu, nie widzimy nic ponadto. Jadąc, właściwie jadąc na rowerze czy biegnąc, robimy wynik. Ta natura jest elementem dodatkowym, miejscem, gdzie robimy wynik. Natomiast istotne jest to, żeby w tej naturze być, chociaż przez chwilę, przez godzinę takiego spaceru. Czasami nazywam to szwędaniem się, bez specjalnego celu. I jest to coś, co z pewnością każdemu jest potrzebne. Szczególnie wtedy, kiedy pracujemy przez wiele godzin dziennie i przez wiele dni w tygodniu. W przeciwieństwie do farmakoterapii, leczenie uzdrowiskowe praktycznie nie daje działań niepożądanych. Należy podkreślić fakt, że tą formę leczenia realizujemy wyłącznie w miejscowościach, które posiadają status uzdrowiska. A żeby taki status posiadać, miejscowość musi spełniać bardzo wyśrubowane normy klimatyczno-przyrodnicze. Musi oprócz tego posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych. W Polsce leczenie uzdrowiskowe doskonale wkomponowuje się w system ochrony zdrowia. Pacjent przyjeżdża na leczenie bądź też w przebiegu długotrwałego leczenia w poradni, bądź też po leczeniu szpitalnym. W trakcie pobytu w uzdrowisku pacjent poddawany jest całemu szeregu różnych bodźców terapeutycznych. Działa na niego sprzyjające warunki przyrodniczo-klimatyczne. Ponadto pacjent poddawany jest działaniu zabiegów leczniczych. W uzdrowisku korzystamy z różnych form leczenia. Najważniejszą, typową dla uzdrowisk jest forma zwana balneoterapią, czyli stosowanie naturalnych surowców leczniczych. Pod pojęciem naturalnych surowców rozumiemy wody lecznicze, borowiny czy też gazy lecznicze. Oprócz tego stosujemy wszelkie możliwości, które daje nam nowoczesna fizjoterapia. Stosujemy różne formy terapii ruchem, kinezyterapii. Ćwiczenia są dostosowane do możliwości pacjenta i do problemów zdrowotnych, z którymi do nas trafia. Oprócz tego stosujemy też zabiegi fizykalne, które wykorzystują możliwości lecznicze stosowania czy prądu elektrycznego, czy światła laserowego, czy też innych czynników fizykalnych.
Ciechocinek słynie przede wszystkim ze złóż solanki. Mamy kilka źródeł naturalnej solanki, która ma udowodnione właściwości lecznicze. Stosujemy ją w różnych formach. W formie kąpieli w wannie, w formie ćwiczeń w basenie z naturalną solanką, jak również stosowana ona jest w formie inhalacji solankowych, czy w formie naturalnej, tak jak to ma miejsce w okolicach, w strefie okołotężniowej, jak również inhalacjach sztucznych inhalatoriach, jak również solankę możemy stosować do irygacji, do płukania przyzębia i innych partii ciała. Leczenie uzdrowiskowe ma bardzo szeroki profil. Praktycznie prawie wszyscy pacjenci mogą z takiego leczenia korzystać. W Polsce jest kilkanaście profili leczniczych, czy pacjenci z schorzeniami kardiologicznymi, czy ze schorzeniami narządu ruchu, czy dróg oddechowych mogą z takiego leczenia korzystać. Jednak oczywiście nie wszyscy, bo są jednostki chorobowe, gdzie takie leczenie jest przeciwwskazane, chociażby czynna choroba nowotworowa, choroby zakaźne. I co też istotne, na co należy zwrócić uwagę, to aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, pacjent musi też mieć zdolność do pełnej samoobsługi. To znaczy musi mieć możliwość realizowania podstawowych czynności, takich jak samodzielne jedzenie, higiena i samodzielne funkcjonowanie. Znajdujemy się w Ciechocinku na terenie Warzelni Soli. Jest to obiekt taki bardzo stary, produkujący tradycyjną metodą ciechocińską sól spożywczą, jak i ciechociński szlam leczniczy i ciechociński łuk leczniczy od 1832 roku. Już wcześniej wiedziano o tym, że pod terenem Ciechocinka znajdują się pokłady solanek. Są to pokłady takie naturalne, z których postanowiono odzyskiwać sól metodą ważenia. Ta nasza droga tej naszej solanki rozpoczyna się w centrum miasta. Jest to grzybek solankowy, który służy dzisiaj głównie kuracjuszom, ale też służy celom technologicznym na potrzeby warzelni soli. On po prostu tam nam tą solankę ciechocińską zagęszcza. Następnie z grzybka solankowego solanka nasza jest pompowana na tężnie solankowe, które służą też właśnie zagęszczaniu solanek. I każda poszczególna tężnia, jak jest ich 3, stopniowo zagęszcza coraz wyżej solankę. Po prostu odparowuje wodę, zostawia sól w tej solance. Następnie po zagęszczeniu do 30% ta nasza solanka jest pompowana tutaj na teren warzelni soli do drewnianych takich dużych zbiorników i później my jej używamy już bezpośrednio do celów produkcyjnych. Napuszczamy do tej pierwszej takiej czarnego zbiornika w ilości 44 tysięcy litrów i podgrzewamy. Następnie już bezpośrednio do produkcji jest też 44 tysiące litrów przepompowywane. Tą solankę naszą trzeba po prostu gotować. Cały ten proces właśnie na tym polega. Trzeba ją podgrzewać, gotować tak, żeby jak najwięcej odparować wody, zostawić sól. Ona krystalizuje się nam tutaj w tej kadzi warzelnej na powierzchni, opada na dno. Pracownicy co 2 godziny tutaj przychodzą i takimi dużymi narzędziami, tak jak tutaj widać, to się jedno nazywa gracą, drugie się nazywa kasiorem, po prostu ściągają tą sól do brzegu i następnie łopatami, wszystko ręcznie, tak jak wcześniej mówiłem, wszystko tutaj się odbywa ręcznie i od 1832 roku technologia nie została zmieniona. Jest to produkt całkowicie naturalny, polecany każdemu z nas. Głównym produktem tutaj u nas w Ciechocinku jest ciechocińska sól spożywcza, ale produkujemy też takie produkty jak ciechociński szlam leczniczy i ciechociński łuk leczniczy. Jest on bogaty w magnez, w żelazo, w jod, w wapń. Sprzedawany jest głównie uzdrowiskom, służąc kuracjuszom. Po prostu robimy z tych naszych produktów kąpiele solankowe, które wspomagają leczenie przykładowo złamań, łuszczycy nawet.
czy kręgosłupa. Słonorośla to inaczej halofity. Jest to taka wyjątkowa grupa roślin, która dostosowała się do życia w warunkach wysokiego stężenia soli w glebie czy w roztworze glebowym. One potrafią pobierać wodę w warunkach wysokiego stężenia soli w roztworze glebowym. Dlaczego to jest takie wyjątkowe? Dlatego, że wodę rośliny pobierają na zasadzie osmozy. Wszyscy w szkole od 4. klasy szkoły podstawowej powinni o tym wiedzieć, że woda przenika z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu i w przypadku normalnych roślin rozcieńcza, czy w normalnych warunkach, rozcieńcza sok komórkowy. W momencie, kiedy soli jest bardzo dużo w glebie, roślina musi nagromadzić ich jeszcze więcej w swojej własnej komórce, żeby tą wodę pozyskać z otoczenia. Ale w momencie, kiedy istnieje takie duże nagromadzenie soli w komórce, te sole są szkodliwe dla białek i powodują destrukcję białek strukturalnych, ale też enzymów i komórka nie może w ogóle funkcjonować. Po prostu zwyczajnie roślina umiera. Te normalne rośliny, o których ja tutaj mówię, naukowo nazywają się glikofity. To są takie rośliny niedostosowane, a halofity to są właśnie słonorośla, rośliny dostosowane. One wykształciły wiele mechanizmów, które umożliwiają im pobieranie, życie w tych warunkach wysokiego stężenia soli, no i przede wszystkim pobieranie wody i prowadzenie normalnych procesów fizjologicznych, oddychania, produkcji białek, fotosyntezy. Inne rośliny tego po prostu nie potrafią ze względu na toksyczne właściwości soli, które powodują, tak jak powiedziałam, denaturację białek, enzymów, uniemożliwiają procesy życiowe. W jaki sposób się to dzieje? Produkują na przykład takie substancje zwane osmoprotektantami, które chronią wewnętrzne struktury białkowe w komórkach, albo na przykład potrafią gromadzić wodę. Albo innym takim mechanizmem dostosowawczym jest możliwość kierowania soli do organów najstarszych, te, które już nie są potrzebne. Roślina sobie odcina od dołu liście z nagromadzonym nadmiarem soli, a inna część rośliny jeszcze może prowadzić wegetację. Oczywiście ta flora halofitów jest o wiele bogatsza w Ciechocinku, ponieważ tężnie funkcjonują już od ponad 100 lat. W Inowrocławiu tężnia zaczęła funkcjonowanie w drugiej połowie lat 90. Stąd też bogactwo słonorośli jest w tamtym miejscu mniejsze. Poza tym kwestia konstrukcji tężni ciechocińskich różni tężnie ciechocińskie i inowrocławskie, dlatego że podstawa tężni w Inowrocławiu jest wybetonowana. Ta solanka nie może swobodnie przenikać do gleby, a w Ciechocinku podstawa tężni stanowi gołą glebę i wtedy nadmiar solanki z tężni przesącza się do górnych poziomów profilu glebowego i stwarza warunki rozwoju słonorośli. Potrzebujemy kontaktu z naturą z bardzo prostej przyczyny. Po prostu jesteśmy jej częścią. Potrzebujemy powietrza, którym oddychamy, czystej wody do picia, ale także takiego kojącego obrazu zieleni. To wszystko dlatego, ponieważ od tysięcy lat jesteśmy z naturą związani, jesteśmy jej częścią i tylko wtedy osiągniemy równowagę w naszej cywilizacji, jeżeli prócz szybkiego rozwoju będziemy w stanie zachować przyjazne nam środowisko.